Dzisiaj będzie odcinek dla urzędników. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie w piątek w kolejnym odcinku naszej serii Jednym Słowem. Moi drodzy, kończymy trylogię tygodniową, w sensie tą tygodniową, w sensie tego tygodniową. Ostatnie słowo jeszcze z przypowieści o synu marnotrawnym, bo jak się okazuje, jest jeszcze jedno słowo w tej przypowieści, które znowu tylko raz się pojawia w całym Nowym Testamencie. Bardzo wyjątkowa Ewangelia, że ma tyle takich słów jednorazowych. To są bardzo wyjątkowe słowa w Piśmie Świętym, bo one się zawsze powtarzają, a tutaj w tej przypowieści już drugie słowo, tylko raz. Słowo daktylios, czyli pierścień. Moment na pewno pamiętacie, jak młody wraca z tego chlewu do taty, tam próbuje się najemnikiem zrobić, tata mu oczywiście mówi, że stary zapomnij, będziesz synem i woła sługi i tam mówi dajcie mu płaszcz, dajcie mu pierścień, dajcie mu sandały na nogi. I tam ten pierścień to jest naprawdę bardzo wyjątkowa rzecz. Takie standardowe wytłumaczenia, tylko o nich wspomnę, no zawsze są takie. Pierścień w tamtym czasie był przede wszystkim oznaką władzy i majątku. Wielcy właściciele, urzędnicy, skarbnicy państwowi mieli pierścienie, które właśnie sugerowały ich władzę nad majątkiem, czyli jakby tutaj ojciec synowi zwraca władzę nad majątkiem, który on już stracił. Też to jest taka bardzo ładna intuicja, to gdzieś czytałem w jednym z komentarzy, że ten pierścień to był taki sygnet oznaczający, w ogóle noszony to prawdopodobnie na ramieniu, a nie na palcu, oznaczający prawo do spadku. Czyli jakby ojciec mówi mu, synku, jak umrę i zostanie po mnie cała fortuna, to ona też jest twoja. Ale jest tu jeszcze coś innego, ciekawszego i z tym bym chciał, żebyśmy dzisiaj pochodzili. Mianowicie, mówię, to słowo występuje w Nowym Testamencie tylko jeden raz, ale w Septuagincie, czyli w greckiej wersji Starego Testamentu, ten pierścień, daktylios, pojawia się bardzo wiele razy. Tylko co ciekawe, rzadko oznacza pierścień. W sensie czasem oznacza pierścienie, ale zazwyczaj oznacza pieczęć. Dokładnie tym samym słowem Greka się posługuje, kiedy mówi o pieczęci. I pieczęci to już w Nowym Testamencie mamy też sporo. I szczególnie chciałbym, żebyśmy na tą pierścieniopieczęć na jedno zwrócili uwagę. Mianowicie to się pojawia u świętego Pawła, ale też w Apokalipsie jest, gdzie jest mowa o tym, że jesteśmy Duchem Świętym opieczętowani. I to jest w ogóle bardzo ciekawe. Nie wiem, czy wiecie, że w chrzcie dostaliście pieczątkę. Kościół tak to nazywa, że to jest taki sakrament, który sprawia, że zostaje na tobie wręcz wypalona, więc to jest taka może pieczęć, taka jak, przepraszam, to zabrzmi bardzo głupio, ale jak się zwierzęta czasem robi, nie? Że do ognia się wkłada taki, jak to się nazywa? No takie coś tam, to takie gorące, no taką pieczęć i się znakuje zwierzęta. Przepraszam, bo to wiem, że głupio zabrzmi, kiedy mówię tak o ludziach, ale trochę coś takiego się wydarzyło w chrzcie. W sensie Duch Boży opieczętował nas. Mnie się to jeszcze kojarzy, znowu będzie głupie skojarzenie, ja mam strasznie głupie skojarzenia. Jak czasem chodzicie na pewno do jakichś klubów albo na jakieś dyskoteki, nie, to dają takie pieczątki, nie? I potem jak się wchodzi przez bramki, no to trzeba pokazać pieczątkę, że się ma. Wtedy znaczy, że się ma prawo wjazdu na dyskotekę. To jest coś takiego. Duch Święty nas opieczętował na dyskotekę w Królestwie Niebieskim. W takim sensie, jak masz chrzest, to ci daje prawo wjazdu na dyskotekę Królestwa Niebieskiego, czyli na tą imprezę, która po prostu jest ponad wszystkie imprezy, słuchajcie, bo to, co się będzie działo w Królestwie Niebieskim, to kurde, to jest coś niewiarygodnego. I masz pieczątkę. Jeśli jesteś ochrzczony, to dostałeś pieczonę, która się świeci w ciemnościach, że możesz wejść. Duch Święty, jak ten będzie stał na bramce, powie, pokaż rękę, czy masz tam pieczątkę, albo raczej powie, pokaż serce. I czy masz serce opieczętowane na wejście do Królestwa Niebieskiego. Moi drodzy, to jest opowieść o tym, że my mamy taką pieczęć i ta pieczęć jest nieustannie potwierdzana, szczególnie w każdej spowiedzi. Zauważcie, ten marnotrawny, kiedy wraca do ojca, to jest trochę tak jak spowiedź, że on chce, no właśnie, on chce być w ogóle niewolnikiem, a tata mówi nie, będziesz synem. I jakby odnawia w nim tą pieczęć, mówi, synku, jesteś mój. Masz tą pieczątkę, cokolwiek narobiłeś w życiu, masz to. Moi drodzy, dzisiaj jest piątek i może to jest taki dobry dzień, ażeby pójść do spowiedzi, jeśli ktoś potrzebuje oczywiście. Jeśli ktoś potrzebuje, to pójdźcie do spowiedzi, czyli pozwólcie, żeby ta pieczątka się w was odnowiła. Ona oczywiście jest, ona się nie zmazała, bo to jest pieczęć na zawsze, ale zróbcie, żeby się odnawiała i odnawiała coraz bardziej. Może to jest dobry dzień, żeby dzisiaj pójść po pieczątkę do spowiedzi. No więc ktoś puka właśnie. To chyba do drzwi nawet, wydaje mi się.